Rok 1996. Na rynku konsolowym trwa w najlepsze wojna pomiędzy PlayStation a Saturnem. Sony atakuje nowymi markami i grami wykorzystującymi grafikę poligonalną, szybką, kolorową i płynną. Saturn z kolei ma potężne bebechy do obsługi silników 2D, jak i całkiem niezłą bibliotekę gier automatowych. Jednak Saturn wydaje się być przestarzały na tle PlayStation. Sega szuka sposobów, aby przyciągnąć graczy tytułami nietuzinkowymi i tak właśnie powstaje gra, o której dzisiaj wam opowiem. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o całe lata gry Three Dirty Dwarfs w wersji na Sega Saturn. Zapraszam. Tytuł Three Dirty Dwarfs raczej przypomina frazę, którą wpisujecie do wyszukiwarki Pornhuba niż faktyczną grę. Za jej stworzeniem stało studio Appaloosa Interactive, która na rynku była od 1981 roku, choć wątpię, abyście kojarzyli coś stworzonego przez nich. Chyba najpopularniejszą ich grą była seria Echo the Dolphin, która święciła triumfy na Sega Genesis, no i był jeszcze bardzo ładny Kolibri na 32X, który był tradycyjną strzelanką, gdzie lecieliśmy w bok, ale zamiast statku sterowaliśmy kolibrem. Ich ostatnią grą był krapowaty Jaws Unleashed z 2006 roku. Historia jest dziwaczna. Opowiada o czwórce genetycznie zmodyfikowanych dzieci, którzy grają w grę RPG w jakimś militarnym ośrodku. Podczas jednego z posiedzeń dzieciaki zostają porwane, ale ostatnim rzutem kostki przywołują do świata trójkę tytułowych karów. Krasnoludów. Takonik, Greg oraz Korthog dozbrajają się w pobliskim sklepie sportowym i ruszają na Bronx, aby uratować porwane dzieciaki. A fabuła raczej w fotel nie wciska, ale jest opowiedziana za pomocą całkiem fajnie przygotowanej kreskówki. Również cutscenki podczas rozgrywki pojawią się w tej formie. Nie jest to może szczyt animacji, ale ogląda się to całkiem nieźle i dzięki temu, że Saturn miał całkiem niezłą obsługę dekompresji plików wideo, same filmy są nawet w dobrej jakości. Okej, czym są trzy brudne karły? Krasnoludy. To beat'em up, ale taki z twistem i to sporym. Od razu kierujemy trzema bohaterami. Pozostali dwaj drepczą za nami krok w krok, no i są nieśmiertelni. Gra w odróżnieniu od typowych beat'em upów nie posiada paska energii. Nasze karły, krasnoludy, to pasek energii. Każdy z nich jest na jednego strzała. Jeśli ten, którym kierujemy, zostanie skapiszonowany, upada oszołomiony, a my z automatu przełączamy się na kolejnego. Oczywiście podczas gry możemy dowolnie przełączać się także na kolejnego lub poprzedniego bohatera. Jeśli jednak uda nam się naszego upadłego brata ocucić, wraca on do gry. Gdy jednak cała ekipa padnie, mamy game over. Podsumowując, mamy jakby 3-stopniowy pasek energii, z tym, że każdym z segmentów jest jeden z naszych bohaterów. Sprytne i muszę przyznać, że tutaj dobrze się to sprawdza. Brudne karły, krasnoludy, nie są bezbronne. Każdy z nich ma inny oręż i trochę inne umiejętności, które warto sensownie używać. Szef bandy, Takonik, wybrał kręgle. Potrafi przywalić nim w walce wręcz, a jego drugim ciosem jest rzucenie kuli do kręgli, która nie zatrzymuje się na przeciwnikach, tylko leci aż wypadnie poza ekran. Możemy czasem jej użyć jako tarana, biegnąc za nią i pacyfikując wszystkich, którzy wejdą jej w drogę. Greg to bejsbolista. Wiadomo, z bliska niczym polski dres potrafi przywalić kijem, ale drugim ciosem jest posłanie piłeczki bejsbolowej w pobliskiego przeciwnika. Mało tego, jeśli przytrzymamy przycisk drugiego ataku, potrafi wyrzucić 4 piłeczki, które potem możemy szybko posłać jedną za drugą w przeciwnika. No i pozostał Korthog, największy sukinsyn z całej bandy. On wybrał shotguna. Z bliska wali kolbą, ale na długie dystanse rozwala swoim shotgunem. Problem jest taki, że broń bardzo długo się przeładowuje. Dodatkowo każdy z karłów, krasnoludów, może podnieść przeciwnika i cisnąć nim w dal lub w innych pajaców, którzy się napatoczą. Ale to nie koniec. Mamy jeszcze ciosy specjalne. Te wymagają czaszek, które zbieramy podczas rozgrywki. 2 z nich pozwolą użyć bardziej wzmocnionego podstawowego ciosu, ale za 3 karły, krasnolud, złączą się w jednego super karła, krasnoluda, który będzie stacjonarnie pruł ogniem przez krótką chwilę. Przeciwko wojowniczym krasnoludom, karłom,
Wystawiono całą gamę przedziwnych przeciwników. Na Bronxie spotkamy gangusów, którzy będą się przewijać przez niemal wszystkie lokacje, ale w innych konfiguracjach. Potem będzie dziwniej. Nadzy ninja w maskach na japie z obowiązkowym czarnym prostokątem na częściach niesfornych, wielkie baby wiążące złapanego krasnoluda z rajtaśmą, na wyspie Rikera, gdzie przemierzamy więzienie, pojawią się typy rzucające kosami, czy oddziały SWAT w pojazdach. Jest dziwnie, ale fajnie. Wszystko ładnie animowane w komiksowej oprawie. Abyśmy się nie nudzili, twórcy wpletli w rozgrywkę masę sub-bossów i bossów i zrobili to niezwykle pomysłowo. Już pierwszy typ, na którym wiszą psy i który nimi rzuca w bohaterów, został ciekawie zrobiony. Poruszamy się w 2D, ale dookoła niego. Uważamy, aby psy nie złapały karła, bo jak tak się stanie, zaciągną go na drugi koniec lokacji. Ale jak już mówiłem, potem robi się dużo dziwniej. Będziemy walczyć ze smokiem, który schował się w budynku, więc początkowo rozwalamy go kulą do burzenia. Będziemy też walczyć w ogóle z budynkiem, a dokładnie z siłownią. Jednym z bossów, jeśli to można tak nazwać, jest mecz baseballowy, gdzie każdy z karłów musi zaliczyć home run i aby to zrobić, musimy strącać niekończący się pochód przeciwników w kierunku baz. Sama rozgrywka jest trudna. Sam posiadałem tą grę w wersji PC-towej na ruskim tłoku i przyznam, że nie udało mi się jej nigdy skończyć aż do teraz. 3 krasnoludów, karłów. może zostać spacyfikowane w dość szybkim tempie. Wszystko przez to, że strzały na odległość jakąkolwiek bronią są dość wolne i długo się przeładowują, ale to nie wszystko. Przeciwnicy są wyjątkowo chytrzy. Czasami nawet nie zauważymy, jak jeden z karłów już grzeje ławę poza ekranem i mamy tylko 2 na podorędziu, a to już szybka droga do napisu Game Over. Gra wymaga dość sporej uwagi w rozgrywce. Niemal w każdej chwili coś może cię zabić. Jak nie przeciwnik, to agresywne kosze na śmieci, czy nawet latające gazety albo szczury. Jest ciekawa kwestia. Wiadomo, że Saturn nie był tak potężny w generowaniu grafiki 3D jak PlayStation, ale miał o wiele bardziej wydajne generowanie grafiki 2D i gra tutaj doskonale z tego korzysta. Głównie ze skalowania i rotowania sprite'ów. Widać, że cały system poruszania się postaci bliżej i dalej został na tym oparty. Swoją drogą podobnie jak w nie mniej świetnej grze Guardian Heroes, również na Saturna. Choć dzisiaj możemy bez problemu przyznać, że 3 brudne karły zestarzały się o wiele lepiej niż najlepsze gry 3D na PlayStation, to na rok 1996 tytuł oparty o taką oprawę, no cóż, był po prostu przestarzały i stał jedną nogą jeszcze w poprzedniej generacji konsol. Mała uwaga, z jakiegoś bliżej mi nieznanego powodu jeden z bossów został stworzony z prerenderowanej grafiki 3D i widać, jak mocno odstaje na tle niemal całej produkcji, no ale to jest wyjątek. Niemniej, animacja w grze nadal jest bardzo ładna, lokacje, choć to proste obrazy 2D, czasami posiadają niewielkie animowane elementy, całość przypomina kreskówkę z lat 90., no i mnie ten zabieg kupił. Three Dirty Dwarfs to gra dość dziwna, wszystko jest w niej ciekawe, ale niemal każdy element, nawet na tamte czasy, inna gra robiła lepiej. Pomimo, że tytuł jest krótki, jeśli oczywiście jesteś wymiataczem, to wciąż jest niestety dość monotonny. Brakuje nowych ciosów, umiejętności, twórcy dorzucili jeden poziom, w którym jedzie się na wózku, ale jest to niezwykle krótkie i w zasadzie niewiele zmienia. Klimat gry, pomimo komiksowej oprawy, jest ponury. Jednym to podpasuje, innym nie. Również lokacje to takie typowo generyczne tła z jakiejkolwiek kreskówki z lat 90. Na pewno gra ma fajne animacje, jak i pojedynki z bossami, bo tutaj to może się podobać. Ale sama rozgrywka, jak wspominałem, jest dość jednostajna. 3 brudne karły nie zdobyły zbyt wielkiej popularności w 1996 roku i mało kto w to grał. Podobno miała to być pierwsza gra wydana przez Sega Soft, która miała się pojawić na konkurencyjnym PlayStation, pomimo że Saturn wciąż jeszcze się jakoś sprzedawał. Koniec końców nie udało się i tytuł wyszedł na PC-ty, gdzie był jeszcze bardziej zapomniany i nieznany. Ale jest w tym wszystkim ciekawy aspekt kolekcjonerski. Gra kosztuje krocie. W wersji PAL na Saturna za kompletną edycję trzeba wysupłać ponad $450, co umiejscawia karłów jako 8. najdroższą grę na ten system. Przypomnę, że mówimy o systemie PAL. W pozostałych regionach, Ameryce i Japonii, kupimy ją względnie taniej. Pytanie, czy warto dzisiaj po to sięgać? To nie jest gra, która jest game changerem. Wszystko w niej jest co najwyżej dobre, ale nie najlepsze. To gra, o której wszyscy zapomnieli i może być to jednym z powodów, dla których warto po nią sięgnąć. 3 brudne karły nie zaskoczą cię absolutnie niczym, ale dadzą trochę całkiem solidnej rozgrywki. O, i tyle.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.